Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego odcinka z serii poświęconej skanerom Unidena serii SDS 100 i 200. Takie podstawy programowania, obsługi, oprogramowania Sentinel, konfiguracji urządzeń, logiki jego pamięci i wszelkich rzeczy, jakie są przydatne przy jego programowaniu. Ponieważ zarówno wersję 100, 200, czyli ręczną i stacjonarną programuje się praktycznie tak samo, w tej chwili bazuje na wersji 200, czyli stacjonarnym skanerze, ale menu i cała reszta jest dokładnie taka sama, poza malutkimi wyjątkami, ale to w tym wypadku nie będzie to miało większego znaczenia. I także w oprogramowaniu Sentinel. W dzisiejszym odcinku taka rzecz, która wielu osobom sprawia problem, a jest to, jakby nie powiedzieć, podstawa tutaj zarządzania tym skanerem i konfigurowania sobie spisów częstotliwości. Dzisiaj zajmiemy się pojęciami takimi jak Favorites List, Departament i System. Trzy takie pojęcia, które cały czas nam towarzyszą przy programowaniu i używaniu tego skanera i nie zawsze wiadomo, jak to używać. Dodatkowo dwie rzeczy, które z tym się wiążą, czyli Quick Case i tagi, czyli tagowanie tutaj zarówno pamięci poszczególnych, jak i systemów czy list ulubionych. W pierwszej części tego filmu, pewnie on będzie dosyć długi, ale temat jest obszerny, więc pewnie troszkę zajmie. W pierwszej części, tak może nie po nowoczesnemu, ale dla mnie tak jest wygodniej i myślę, że wiele osób taką formę też przyjmie. Przedstawię właśnie strukturę organizacji pamięci, czyli te rzeczy, z którymi jest największy problem. A więc zacznijmy. Widzę, że tutaj troszkę kamera może głupieć, gdyż niestety tak, nie ma na czym sobie skupić ostrości, ale jakoś sobie poradzimy. Zacznijmy, jak jest zorganizowana pamięć w skanerach Uniden. Podstawową taką komórką, katalogiem, folderem, jak to byśmy używali nazewnictwa Windowsowskiego, tak jak to mówiłem w poprzednich filmach, jest coś takiego, taki zbiór na samym szczycie i to jest FL, czyli Favorite List. Takich list możemy sobie tutaj dużo stworzyć. Nie wiem, jakie jest ograniczenie, czy ich jest 99 czy więcej. Myślę, że aż takiej potrzeby nie będzie, żeby takich ilości tych list tutaj tworzyć. Także zostaniemy przy tym, że coś takiego jest. Już problem z ostrością poprawiony. Lecimy dalej. Jak ja powiedziałem, taką podstawowym zbiorem są Favorites List, czyli listy ulubionych. Taka lista składa się później z kolejnych zbiorów, które sobie tworzymy. Ile ich stworzymy, to już też jest, i jak zorganizujemy, to już jest nasza inwencja, to co opowiadałem w poprzednich częściach. I są to systemy. System 1, system 2, system 3. Dodam tylko, że tutaj ten opis dotyczy systemów konwencjonalnych. Przy systemach takich stricte cyfrowych troszeczkę inaczej to będzie, ale o tym będzie inny odcinek. Tu dotyczy to systemów konwencjonalnych. Oczywiście w systemach konwencjonalnych, to co już tłumaczyłem wcześniej, też możemy odbierać kanały z emisjami cyfrowymi. Jaka jest różnica? Bodajże w pierwszej części lub w drugiej tego filmu, mojego filmu, coś takiego podałem. No i mamy coś takiego jak systemy. I dalej znowuż systemy możemy podzielić, a właściwie możemy w systemach stworzyć kolejne komórki. Mazak przestaje pisać. Niestety, ze starości tutaj. I każdy system może mieć, tu damy dwie, żeby nie było dużo miejsca zajmowało. Tak samo tutaj dwie.
Mamy departamenty. Departamenty. Dep. I to jak to nazwiemy? Także widzicie, że drzewo nam się rozrasta coraz bardziej, a to jeszcze nie koniec. No i być może dlatego to tak stwarza pewien problem. Na szczęście tu już kończymy. W departamencie mamy już to, co jest dla nas najważniejsze, czyli komórki z kanałami. Kanał 1, 2, 3. I w każdym takim departamencie mamy te komórki z kanałami. Być może rysunek odręczny, ale przez to, że właśnie na coś takiego popatrzycie, no skojarzycie później i będzie łatwiej Wam zrozumieć, jak ta organizacja pamięci w tym radiu działa. Także tak jak jeszcze raz powiem. Pierwsze to są favorites list, czyli listy ulubionych, które tworzymy, są na szczycie tej hierarchii. W listach ulubionych tworzymy systemy. Przy tworzeniu systemów określamy jego typ. Wcześniej o tym mówiłem. I w takim systemie mamy departamenty. Przypominam, mówię tu o systemach, ta cała reszta dotyczy systemów konwencjonalnych. Bo jeżeli będziemy mieli system wybrany jako DMR, P25 i tak dalej, to tu już będą troszeczkę inne rzeczy. Niektóre będą, niektórych nie będzie, niektórych będzie więcej. To jest przy systemach konwencjonalnych. Systemy konwencjonalne i w większości takich systemów się używa. Tutaj u nas nie mamy specjalnie w Polsce co programować w trybie takim innych systemów już teraz. Jedyne co możemy dla zabawy to amatorskie przemienniki, ale to już jest taki zupełnie osobny temat na inny film. Favorites list, systemy, departamenty, a w nich kanały. I taka struktura w tym radiu obowiązuje i tego musimy się nauczyć i zrozumieć. Te drzewko jest dla nas najistotniejsze, bo bez tego no nie załapiemy całej reszty, jak to programować. Więc tworząc musimy sobie wymyśleć układ, jaki chcemy. Czy lista ulubionych to będzie jakaś jedna ogólna i w niej będziemy tworzyć systemy, potem dzielili je na departamenty, czy stworzymy sobie wiele list. Jak wcześniej powiedziałem, jeszcze raz przypomnę, ja sobie stworzyłem, zresztą to będzie widać, stworzyłem sobie kilka list ulubionych. Nie jest ich dużo, bo stworzyłem listę ogólną dla wszystkiego, stworzyłem listę dla lotnictwa, listę dla satelitów. No taki bardzo duży tutaj właśnie podział, bo to już są duże różnice. No i w liście na przykład konwencjonalnej są już poszczególne systemy. Tutaj w tym momencie na przykład mogą być to jakieś główne branże, czyli energetyka, kolej, urzędy miejskie, służby porządkowe, ochroniarze, no już co chcemy, a w tym na przykład podzielić sobie w departamentach na rejony. Ale to już jest dowolność, cały czas to powtarzam od pierwszej części. I to jest taka mantra, dlatego cały czas to jeszcze wałkuję, bo bez tego będzie problem z programowaniem. Oczywiście, jak ktoś chce, może stworzyć jedną listę, jeden system, jeden departament i w niej wrzucić 999 kanałów, bo tyle się mieści. No i wszystko będzie w jednym. No, oczywiście zrezygnujemy wtedy ze wszystkich funkcji włączania poszczególnych tutaj rzeczy do skanowania, wyrzucania. No to, co ten skaner nam oferuje, co jest jego zaletą. Także, ale to, co kto lubi. Koniec teraz, jeżeli chodzi o drzewko. Przechodzimy do następnych pojęć, dwóch, które przy programowaniu są dla nas istotne. Pierwszym pojęciem to jest, QK, czyli Quick Case, czyli klawisze szybkiego wyboru. I druga rzecz to są tagi. W momencie, jeżeli programujemy dowolną z tych rzeczy, czyli listę, system, departament, a nawet kanał, pewne z tych rzeczy musimy wpisać. I tak, listy ulubionych mają zarówno
Quick Key, jak i tagi. To samo dotyczy systemów i departamentów. Natomiast kanały mają tylko tagi. Wartości. Standardowo, jeżeli wchodzimy i tworzymy nową listę, nowy system, nowy departament, te wartości są ustawione na żadne, none. Czyli żadnej wartości nie ma, ani Quick Key, ani tag. Jest to możliwe, po prostu co to będzie oznaczało dla nas, powiem później, ale nie musicie nic wpisywać. Jednak warto coś takiego wpisać. Wartości Quick Keyów i tagów w przypadku list, systemów i departamentów są od 00 do 99. W przypadku kanałów od 000 do 999. Po co nam to jest potrzebne? Może tak na chwilkę tutaj przestawię obraz. Widzicie ekran skanera, tak jak na początku. Macie tutaj widoczne takie 3 linijki. One są od 0 do 9 i napisane jest F0, S0, D0. I to co właśnie widzicie, to jest F Favorite List, S System, D Department. I tutaj to są wartości, które my później będziemy wybierać, powiem co i jak już będę pokazywał na skanerze. Ten fragment ekranu, właśnie to i później jedno menu, dotyczy Quick Case'ów. Czyli to jest powiązane z tymi wartościami Quick Key, jaką wpiszemy tam przy programowaniu listy systemu, departamentu. Natomiast tagi wyświetlają nam się tutaj. Tagi wyświetlają nam się tutaj i też je możemy wykorzystywać, chociaż dużo mniej są według mnie przydatne niż Quick Key. I o tym za chwilę Wam powiem, ale dokończmy jeszcze temat programowania tutaj tych elementów w radiu. Także tak jak powiedziałem, możemy przypisać Quick Key'e i tagi. Tag może mieć zupełnie niezależną wartość od Quick Key'a. Powiem szczerze, że bardzo mało używałem tagów, prawie wcale. Quick Key'e używam cały czas i one są bardzo istotne. Natomiast tagi, no to już jak ktoś lubi, jak zrozumie, jak działają, to będzie mógł sobie wykorzystać. Ja przyjąłem taką zasadę, o której też już wcześniej mówiłem, że Quick Key ustawiam taki sam jak tag. Także jak Quick Key jest 0, 0, tag 0, 0. Jak 0, 1 i tag 0, 1. No i wtedy tak jakby te dwa wyświetlacze, te dwa wskaźniki się tak jakby pokrywają tutaj. Dla mnie to jest takie najwygodniejsze. Tak samo ja przynajmniej, co tutaj też powoduje pewne błędy, pewne komplikacje, jakbyśmy chcieli używać tych tagów. W niektórych departamentach po prostu kanały taguję od też 0,0 do tylu, ile jest, ale powiem szczerze, że większość kanałów, jakie mam zaprogramowane, praktycznie nie mają tych tagów w ogóle. Więc sami widzicie, że nie jest to takie tutaj chyba istotne, przynajmniej według mnie. Więc tak to wygląda. Popatrzcie jeszcze na to, zanim przejdziemy do kolejnej części. Tutaj przejdziemy teraz na szybko jeszcze raz do Sentinela. To będzie taki powrót, bo już o tych rzeczach mówiłem w poprzednich częściach, ale wrócimy tutaj i parę rzeczy też opowiem. I na końcu to, co najważniejsze, czyli będziemy robili to na radiu. Zobaczycie, do czego te po prostu tagi i Quick Key'e służą i jak je wykorzystywać. Więc to jest w tym momencie najistotniejsze. Dobrze, przejdźmy teraz do Sentinela. Ja się tu przeniosę na drugie stanowisko. I jesteśmy, to już ekran znacie z poprzednich filmów. I wchodzimy do list ulubionych. Mamy Favorite Lists. I to już widzicie, opowiadałem co to jest. I tak samo to, co przed chwilą powiedziałem. Widzicie, Quick Key 0, Number Tag 0, Quick Key 1, 2, 3, 10 i tak dalej, i tak dalej. No mam w tej chwili 10, właściwie 11 tutaj list, z czego ta ostatnia to jest lista, która była stworzona, jeszcze jej nie skasowałem, która była stworzona w czasie
kręcenia filmu. Jak wejdziemy w listę ulubionych? W liście ulubionych mamy systemy. No i w tym momencie jest to lista ulubionych Airband, czyli pasmo lotnicze. I tutaj są dwa systemy lotnicze, cywilne i wojskowe. I tak samo Quick Key jest 0, Number Tag 0. Quick Key 1, Number Tag 1. I tu jeszcze jest podzielony ten system na departamenty. A departamentami u siebie zrobiłem poszczególne lotniska. Nie jest to jeszcze zaprogramowane. Jak widzicie, nawet jeszcze nie ma Quick Key'a. I tu co od razu widzicie, czego nie powiedziałem wcześniej, ale to można było zobaczyć na wyświetlaczu, chociaż tam nie jest to oznakowane. Tagów nie ma dla departamentów. Tagi mają favorite list, systemy i kanały. Są tylko tam 3 pozycje. Także w departamentach już tagów nie ma. Co to oznacza? Też za chwilę. No i tutaj mamy tylko jeden departament Quick Key'em oznaczony. Jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem we wcześniejszych odcinkach, że Quick Key może być ten sam dla kilku systemów, grup, list, departamentów. Może być ten sam. Także tutaj nie ma problemu. Gorzej jest z tagiem. Tagi powinny być do każdego inne, bo ich wykorzystanie stanie się w tym momencie niemożliwe. No i teraz tutaj już więcej o programie nie będę pokazywał, bo widzieliście to już w poprzednich częściach, jak się ustawia listy i inne rzeczy. Teraz przejdę już bezpośrednio znowuż do skanera. Widzicie skaner, jest w tej chwili w trybie zatrzymanym. Co widzicie na liście? Tutaj na tej liście zaczniemy od Quick Case'ów. Na tej liście widzicie w tej chwili 0, przy F, przy S 0 i przy D 0. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Ja tu może zrobię taki myk, może się uda. Wrzucę jeszcze raz to. O, macie 2 ekrany. I teraz zobaczcie. Wejdziemy teraz w Favorite List i widzicie, że Favorite List jest Global Reconnaissance i Quick Key 0. I właśnie ten Quick Key przy Favorite List nam się tu pokazuje, która lista się wyświetla na ekranie. Właściwie nie która lista, tylko tu jest pokazany Quick Key tej listy. Jeżeli ta lista by była bez Quick Key'a, tu byłyby same kreski. Także tutaj widzimy, jakiego Quick Key'a ma dana lista. I to, co powiedziałem wcześniej, kilka list systemu, departamentów może mieć te same Quick Key'e i zawsze jak pojawi nam się tutaj czy lista, czy system, to tu się pojawi jej i tak Quick Key. Nieważne, że 10 list będzie miało ten sam Quick Key, on i tak się tutaj po prostu pojawi. Zawsze będzie ten sam, ale się pojawi. Idąc dalej, wejdziemy. Widzicie, jeszcze nie widzicie. Teraz dopiero to widać, tak? Nie, muszę wejść w to. System. Jaki jest system na ekranie? System się wyświetla tutaj. System jest PSP. Jest system PSP. Jaki ma Quick Key? 0. Wszystko się zgadza. Pod S wyświetliło się 0, że w tej chwili jest aktywny system 0. Wejdziemy w PSP w departament. Jaki tam jest departament? Base, czyli ten. Za daleko. Departament Base ma Quick Key 0. No i mamy dlatego 3 zera. Teraz wystarczy, że ja szybciutko zmienię. O, przepraszam, za daleko poszedłem. Zmienię departament. Zmieniłem na województwa i widzicie? 0 znikło. Tutaj 0 znikło i pokazała nam się 1. Pokazała nam się 1 i województwa, jaki ma Quick Key? 1. Pójdziemy dalej. Mazowieckie, jaki ma Quick Key? 2. Co się pokazało na ekranie? 2. I to samo dotyczy systemów. Zmienimy system, cywil. Widzicie, że zmieniło się na 4. A jaki? Airband Quick Key 4.
Czyli już chyba wiecie, po co to jest. Tutaj pokazują się oznaczenia, pokazują się Quick KSE, czyli klawisze szybkiego. No widzicie, że już radio zaczęło się odzywać. Klawisze szybkiego dostępu dla aktualnie wyświetlanego systemu, listy i departamentu. Zaraz od razu już powiem pierwszą rzecz, co już tutaj zauważyliście. Tu pojawiła się gwiazdka. Wezmę to już na cały ekran, żeby było wygodniej. Pojawiła się gwiazdka. I co ta gwiazdka nam oznacza? Otóż ta gwiazdka oznacza nam, że ten system w liście numer 4, system numer, no żebym nie namotał, w liście, gdzie QuickKey jest 4, system z QuickKeyem 0 jest w tym momencie nieaktywny. Ta gwiazdka oznacza, że ten system nie jest skanowany. I to jest najważniejsza rzecz w całej tej zabawie. Po to są te QuickKeye, żebyśmy mogli wrzucać lub wyrzucać ze skanowania poszczególne listy, poszczególne systemy, poszczególne departamenty. Kanały tak nie działają, kanały poszczególne pojedynczo robimy tutaj funkcją avoid, czy to w Sentinelu, czy z guzika avoid, to w ten sposób je usuwamy. To troszeczkę jest inaczej. Natomiast właśnie po to są te... I jak teraz widzicie, jak przestawiam, jak będę tutaj przestawiał, widzicie, zmieniają się. Cały czas się zmieniają te wskazania. Jak jestem cały czas w tym samym, no to się nic nie zmienia, tak? No bo tu jest dużo kanałów w tym departamencie. No już się zmienił, widzicie, przejście jest. Tu był ostatni kanał w departamencie pierwszym, lista 0, system 0. Ja czasami cały czas mówię departament pierwszy, ale chodzi o QuickKey, jaki jest ustawiony dla tych list. No i teraz postawił się z 2. No i mamy teraz 0 i tak dalej, i tak dalej. Wrócę teraz do skanowania, bo to jest najciekawsze i zobaczycie. Widzicie? Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje? Na tych pierwszych 3 linijkach widzimy w danej chwili, jaki system, jaki departament, jaka lista jest skanowana, z którym QuickKeyem. No ale to QuickKey jest tak jakby wyznacznikiem danej listy. Dalej wracam. Jeżeli będzie kilka list z tym samym QuickKeyem, po prostu te cyferki będą się dla kilku list zapalały. A jaki to ma sens? Możecie stworzyć kilka list, możecie stworzyć kilka systemów, kilka departamentów, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane i chcecie za pomocą jednego ustawienia wszystkie wyłączać. No więc dacie im ten sam QuickKey i jednym ustawieniem wyłączacie. No tylko teraz pytanie podstawowe i to jest najtrudniejsze i tutaj nawet ja się często mylę. Jak to włączać i wyłączać? Widzicie teraz, jak ja tutaj zatrzymam, potem mamy 0, 2, 5, te wszystkie pozostałe zniknęły, bo on teraz pokazuje bieżące parametry dla tego kanału, więc wszystkie inne zniknęły. Całe linijki się pokazują w momencie, kiedy trwa skanowanie. Przechodzimy do najważniejszego. Jak włączać i wyłączać. Żeby włączyć poszczególną listę, system, departament, skaner musi być w trybie skanowania. I jest to tutaj teraz takie trochę kłopotliwe. Zaczniemy od wyłączenia samej jednej listy. Widzicie, że są skanowane listy 0, 4, 5 i 8. Więc ja chcę wyłączyć listę w tej chwili, no powiedzmy 8. Wpisuję z klawiatury 0,8. Widzicie, jak się otworzył ekran? W momencie skanowania, nie może być to w trybie zatrzymania pracy na jednym kanale, w momencie skanowania, jak naciśniemy klawisz numeryczny, otwiera się okno QuickKey Navigation, czyli jest to okno, w którym sterujemy poprzez QuickKeye. No i w tej chwili on nam pokazał 0,8. No pierwsze co nam pokazał, jakie są aktywne systemy. Daliśmy 0,8 i damy Enter. System 8 wyłączony, widzicie? Pojawiła się tutaj
gwiazdka. Pojawiła się tutaj gwiazdka, że ten system jest wyłączony i nie jest już w tej chwili skanowany. Cały system przestał być skanowany. Nie powiedziałem jeszcze, pewnie byłoby pytanie, co oznaczają te kreski w takim razie. No kreski oznaczają, że po prostu ten quick key nie jest jeszcze nigdzie przypisany. Dlatego są te quick key, tak jak w przypadku favorite list, quick key 1, 2, 3 nie jest u mnie kompletnie wykorzystany. Więc tak jeszcze na szybko, reasumując. Cyfra oznacza, że dany quick key jak miga, że jest skanowany. Jak nie miga, znaczy, że jest na liście skanowania i w swojej tam kolejności zostanie skanowany. Gwiazdka oznacza, że dana lista, system, department jest wyrzucona ze skanowania i nie będzie. No lećmy dalej. Pokazałem Wam, jak wyłączyć. Tak samo włączamy, czyli wciskam 0 i się pojawia. Widzicie, już teraz jest gwiazdka. Pokazuje nam, że ta lista jest wyrzucona ze skanowania, więc mamy taką informację. No i dajemy 0,8. O, nie ten skaner nacisnąłem. 0,8. Enter. Quick key 8 i mamy wrzucony. No dobrze, ale jak wyrzucić teraz system ze skanowania? No bo listy mają systemy i chcemy wyrzucić tylko jeden system. No więc w przypadku na przykład zerowej listy mamy 1, 2, 3, mamy parę systemów ładnych. Także tutaj przelecimy, wyłączymy. No na razie będę robił tak samo, znaczy będę bazował na wszystkich quick keyach 0,0. Czyli zaczynamy 0,0. Jak teraz bym nacisnął Enter, no to wyrzucimy zerową listę, ale nie chcemy. No i takim znakiem istotnym jest tutaj kropka. 0,0, wcisnąłem kropkę i teraz naciskam 0 i od razu nam pokazał, jakie tutaj są jeszcze systemy. Od razu widzimy, jakie są i które są aktywne, które nie. No chcemy wyłączyć na przykład znowu zerowy, no to dajemy 0,0 i dajemy Enter. Quick key 0,0,0,0. No i widzicie, że w liście 0, w tej chwili jest aktywna lista 0, system 0 jest już nieaktywny. No teraz jest lista inna. O, znowu 0. Robimy coś innego, że zatrzymamy. No ale teraz nam znika. Ale gdy przejdziemy system, teraz to przeszedłem. Nie w system, tylko. Dobrze. No i jestem. Widzicie? Jest 0. Przepraszam, jest gwiazdka? Jest. No bo żeśmy zmienili. Teraz jak widzicie, jak wstukuję, to nie ma tego Quick Key Navigation. Także tutaj to są już zupełnie inne funkcje. Musi skaner skanować. No i jest 0 i gwiazdka. No dobrze, włączmy z powrotem. 0,0,0 i widzicie, teraz jest gwiazdka, nam pokazuje. Mamy tu od razu podpowiedź, co się dzieje w danej 0, Enter, Quick Key On. No i już wszystkie 3 zera migają, wróciliśmy do skanowania. No i jak teraz wyłączyć departament? No to już na logikę, tak samo. Ten sam zerowy departament w zerowym systemie zerowej listy. 0,0, kropka, 0,0, kropka, 0, no i się pojawiły nam się tutaj listy. No i dajmy 0,0, tak jak mówiłem, 0, Enter, Quick Key Off. No i niech leci sobie. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te quick key'e. Nie wiem, czy to zrozumieliście, załapaliście. Jest to metoda uaktywniania sobie tutaj skanowania tego, co chcemy. I w zależności od tego, jak zorganizujemy tutaj sobie ten skaner, właśnie pod kątem tutaj tych wszystkich list, systemów, departamentów, jak sobie to zrobimy, jak sobie to zorganizujemy,
te systemy, departamenty, tak będziemy mogli tym skanerem zarządzać. Czy będzie nam łatwo z jednego guzika? No, kilku guzików, bo z jednego to nie jest. Będziemy mogli to wyłączyć, włączyć, będziemy nasłuchiwali to, co chcemy i będziemy mieli fajne urządzenie, przydatne na różne okazje. Tak samo wyłącza się listy też te spoza. Tak jak widzieliście na programie, że mam 10. favorite list, niech on skanuje i damy 10. Dałem jedynkę, więc widzicie od razu, jak dałem pierwszą jedynkę, to on tu pokazał między 10 a 20. Także dlatego czasami nie pokazuje od razu, bo mu czeka na tą pierwszą cyfrę, bo nie wie, którą dziesiątkę pokazać. Także tutaj daliśmy dziesiątkę, no i dajemy Enter. 10. lista. Przecież pierwsza cyfra dla list powyżej 9 zapala się tutaj, przecież tu jest F. 1, S i tyle. Teraz widzicie F1, 0, czyli F, lista 10. Także tak wyglądają tutaj te wszystkie. Wyłączmy tą listę, bo ona to się będzie cały czas zatrzymywała. Już nie ma, zniknęła. Skaner wrócił do skanowania. Dobrze, no niech nam tutaj nie gada. Kolejna rzecz. To, co cały czas patrzycie też na ekranie, widzicie, to są te tagi. W tagach mamy, widzicie, 00 i to jest odpowiednik, bo ja daję ten sam tag, co i QuickKey. Więc w tej chwili ten tag odpowiada temu. 00 to jest tag taki jak i QuickKey dla zerowej listy z zerowym oznaczeniem. 02 to jest dwójka z systemu i 3 kreski, bo tak jak powiedziałem wcześniej, departamenty nie mają tagów. 3 kreski to jest numer kanału. I te tagi tak naprawdę służą nam po to, żebyśmy mogli szybko wejść na kanał, który chcemy i znamy jego tag. No musimy znać tutaj, na jakiej jest liście, w jakim systemie i jaki numer ma kanał. I wtedy w taki kanał wchodzimy. Żeby wejść w kanał, co jest odwrotnie do QuickKeyów, gdzie w QuickKeyu skaner musi skanować. Jeżeli chcemy wejść w kanał, to musimy skaner zatrzymać tak jak teraz i robimy dokładnie to samo. 00.00.01, czyli przepraszam, 0, 0 i tym klawiszem trzecim tutaj wchodzimy. No i weszedł. Widzicie? Tak, 000001, czyli weszliśmy w pierwszy kanał w zerowym systemie zerowej listy. No i tutaj jest problem tego typu, że tych konwencjonalnych mamy listę, mamy system, ale w systemie możemy mieć wiele departamentów. I tutaj, jeżeli oznakowałem w departamencie, a oznakowałem kanał, jak tu przelecimy szybciutko, zaraz zobaczycie, bo nie chcę się inaczej zmienić, tak jest najszybciej. Uwaga, i wchodzimy. Jeszcze troszeczkę. Jest tu dużo kanałów. O, weszliśmy w departament pierwszy. To wszystko jest to samo i kanał też pierwszy. Czyli on nam wybrał z pierwszego departamentu. Nie da się tutaj wpisać departamentu, taga. On wybiera z pierwszego departamentu. Pierwszy, jaki znajdzie z numerem 001 kanał, ten wybrał. Więc jeżeli byście chcieli to tak korzystać, trzeba by kontynuować i nazywać w poszczególnych departamentach kanały już dalej. W pierwszym departamencie tam od 0 do 50, w drugim już od 51 i tak dalej, bo tutaj departamenty w tym trybie nie są używane. Albo zaznaczać sobie tylko kanały, te, które bardzo interesują i chcecie mieć szybki dostęp. Tak jak powiedziałem, ja większość kanałów tutaj w ogóle nie mam otagowanych. Mam otagowane systemy i listy, ale to tylko dlatego, żeby po prostu tutaj mi się nie wyświetlały kreski, bo jeżeli nie damy nazwy, no to po prostu będą kreski, a tak mam dokładnie to samo co tutaj i tutaj i czasami szybciej spojrzę tu niż tu, bo wtedy tutaj widzieliście, że jest F1, F2 będzie, a tu od razu spojrzę i będzie 20 na przykład 3 i wiem, że to jest 23 lista. Także to tylko dlatego taguję, nie wykorzystuję praktycznie tutaj tego trybu, żeby te kanały
oznaczać i ręcznie wchodzić, no bo przy takiej ilości, no to można kilka zapamiętać, ale tak naprawdę to jest dosyć trudne. Ale taka funkcja jest i tym ona się różni od tego Quick Key'a, czyli klawisza szybkiego dostępu, jaki tutaj jest i można to wykorzystywać. Także to chyba tyle w tym filmie. Jeszcze wrócimy tak pokrótce, tak bardzo szybciutko. Lista ulubionych, favorites list, to jest główny katalog, nazwijmy to, główny folder. W nim tworzymy podfoldery systemami, a w systemach tworzymy kolejne, które są departamentami. I w departamentach mamy kanały. I każda lista, system, departament mają Quick Key'a. Lista i system mają taga i taga ma kanał. I to wtedy widzimy na ekranie, gdzie widzimy Quick Key listy, Quick Key systemu, Quick Key departamentu i tag aktualnego kanału. I oczywiście też widzicie, że jak to skanuję, to tagi też się zmieniają. Także nie tylko zmienia się tutaj odniesienie do Quick Key'u, ale też taga. Także aktualnie wiem, oczywiście kanały nie zmieniają się tak szybko, bo skaner szybciej skanuje niż odświeża ekran. I widać tutaj też to, co powiedziałem, że nie wszystkie mam tutaj kanały otagowane. O, tak jak tutaj na przykład te kanały nie mają nic do kanałów. No, większość kanałów. Niektóre mają z automatu, bo kopiowałem i zostały te tagi. Czasami są powtórzone. No tutaj są z tymi tagami u mnie takie różne błędy, ale nie stosuję. Wy oczywiście możecie i jak się komuś przyda, to może stosować. Warto po prostu wiedzieć, mieć świadomość, jakie tutaj rzeczy ten skaner posiada. Nie wiem, czy zrozumieliście to, co opowiadałem. Może trzeba będzie to parę razy przejrzeć, poeksperymentować. Mam nadzieję, że pokazałem to na tyle, że da się z tego skorzystać i po paru próbach będziecie wiedzieli, jak używać te funkcje. Mam nadzieję, że jeszcze zrobię film, w którym będzie programowanie systemu. No, oczywiście na bazie tutaj tylko DMR-owskiego, amatorskiego, bo nie znam systemów, które tutaj by można było zaprogramować, bo wszystkie systemy praktycznie są kodowane, szyfrowane, przepraszam. Więc to ciężko będzie tutaj cokolwiek zrobić w ten sposób. No i może jeszcze parę innych tam się uda. Chciałem zrobić taki jeden materiał na temat filtrów tych globalnych, co jest taką bardzo zagadkową rzeczą. Nie udało mi się przez kilka miesięcy zrozumieć działania tych filtrów, a opisy, które są, też w praktyce się nie potwierdzają. Także tyle w tym. Nie wiem, ile trwał ten film, ile go nakręcałem, to dopiero jak zmontuję, będę widział. Nie mam pojęcia. Także dzięki za oglądanie. Jak macie pytania, to zapraszam do komentowania. I również zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale, które też się będą pojawiały zarówno z dziedziny tutaj radiokomunikacji, jak i z wszelakich innych dziedzin. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.